брата, коротше, мене. Witam, dość długi wstęp, ale to dlatego, że po prostu tak chciałem, dlatego, że dzisiaj jest taki dziwny dzień, no bo rozmawialiśmy wczoraj na live o spotkaniu tych dwóch wozów i na temat tego, co najbardziej nas boli po tym stadionie. No i to jest takie dziwne, no ale w pewnym sensie za chwilę, bo jestem naprzeciwko właśnie manufaktury. O, tutaj zobaczcie, to jest ten przepiękna fabryka, a właśnie ona nie brała udziału w filmie, gdzie miał być co, no, ale za to jest. Teraz pójdziemy sobie tędy. Tutaj oczywiście przed stoi Tuwim. Takich pomników tworzywa sztucznego właśnie było mnóstwo w Łodzi i były na każdą okoliczność. Słuchajcie, jak chcecie przyjeżdżać, to tutaj jest właśnie Warszawa na Gdańsk. Tutaj macie przepiękne zabudowę. Oczywiście pod każdym względem to jest, nie w tą stronę, fabryczna zabudowa. No i zaraz wejdziemy. Ja na chwilę tam dalej jest Pałac Poznańskiego. To jest ten, o którym wam opowiadam. Zobaczcie, jaka piękna jest ta stukateria. To trzeba naprawdę być mistrzem kowalstwa, żeby coś takiego wymyśleć. Chociaż w rzeczywistości to są elementy, które się składają jak klocki Lego. Wygląda to przepięknie, ale jeżeli byśmy patrzyli na to kowalstwo artystyczne, to dawne, to jeszcze daleko. A to są takie faktyczne, dawne. Zobaczcie, jak to wyglądało dawniej, to kowalstwo artystyczne. O, to jest. Zobaczcie sobie, jak fantastycznie tutaj kuto to wszystko robiono. Zobaczcie, jaka precyzja. Ja pamiętam jeszcze, jak na cmentarzach groby były taką, nie wiem jak to powiedzieć, uciekło mi słowo, ale i krzyż, i bluszcze, i łącznie z Chrystusem, który był kuty, i to było przepięknie kute. Obramowania, właśnie obramowania, albo też można by było powiedzieć płotki, chociaż nie miało to roli. Jesteśmy już właśnie w manufakturze. Zobaczcie. I was na chwilę zostawię. No to jest właśnie Pałac Poznańskiego i jego ogrody. No nieprawda, trochę więcej było tego ogrodów, ale nieważne.
Jesteśmy na terenie manufaktury i tutaj są takie ścieżki, a właściwie no trudno powiedzieć, czy to są ścieżki, ale takie wypoczynkowe. Dla mnie jest to genialny pomysł. Przejdziemy się taką ścieżynką. Ja zaraz sobie tylko przepraszam za ten szum, ale podłączę sobie, znaczy nie wiem jak to nazwać, przyczepię mikrofon, o tak będzie najprościej. Oj. Ktoś by pomyślał, że czego stękam, no bo jest gorąco. Jest bardzo gorąco, nawet za gorąco. Dlatego założyłem kapelusz. Zaraz zobaczymy, która godzina, bo poczekam tutaj. ,51, czy mamy te, przypuśćmy, 9 minut. Jesteśmy na terenie manufaktury i tutaj są takie ścieżki, a właściwie no trudno powiedzieć, czy to są ścieżki, ale takie wypoczynkowe. Dla mnie jest to genialny pomysł. Przejdziemy się taką ścieżynką. Ja zaraz sobie tylko przepraszam za ten szum, ale podłączę sobie, znaczy nie wiem jak to nazwać, przyczepię mikrofon, o tak będzie najprościej. Oj. Ktoś by pomyślał, że czego stękam, no bo jest gorąco. Jest bardzo gorąco, nawet za gorąco. Dlatego założyłem kapelusz. Zaraz zobaczymy, która godzina, bo poczekam tutaj. ,51, czy mamy te, przypuśćmy, 9 minut. Chyba mnie słychać i wszystko w porządku. Ja tutaj przez przypadek nacisnąłem na likwidację obrazu. No, kamerę uspokoiłem, tak? Czy pozbawiłem jej. Zobaczcie, tak to wygląda. Nawet dosyć przyjemnie. No i studnia jest. Studnia jest przepiękna. Ciekaw jestem, czy jest woda. Ale nie będę podchodził i pompował, ale chyba jest. Ale wiecie co? Chyba podejdę. Bo to jest dosyć interesujące, jak to wygląda. No, zaraz podejdziemy, zobaczymy, jak ta studnia wygląda. To jest jakieś dziwne przejście, ale nie będziemy się zajmować tym przejściem. Także tak to wygląda. Tutaj jest jakiś wróbelek z metalu. Ciekaw jestem, kto go wykonał. A gołąbek pokoju. Zobacz. Nawet ta rzeźba ma jakieś takie swoje spojrzenie. Zobaczcie. Troszeczkę wygląda jak orzeł. A akurat w tej pozie to nie za bardzo wygląda na gołąbka pokoju. A tutaj w ogóle są rzeźby. Jest. A po tej sali chyba rzeźb. Nawet. No i jest słynna moja rzeźba, którą pamiętam jeszcze z czasów, kiedy stała przed Muzeum Kinematografii. Chyba się nie mylę, albo też nie. Może to ona stała tutaj, w manufakturze, faktycznie od początku. I macie opis. A konstrukcja w procesie. Jednak, słuchajcie, te rzeźby były, tak, to jednak ona stała, tak mnie się wydaje, że właśnie to, co Wam opowiadam o Ryszardzie Waśko,
o tym wspaniałym artyście plastyku. Może nawet się uda kiedyś z nim zrobić wywiad, bo jeżeli patrzymy na twórców, na artystów, to jest największy artysta w świecie. No nie ma gadania. Jednak Ryszard Waśko, trzeba go postawić na równi z Salvador Dali, z tym, że jest to filmowiec. Jest to wspaniały człowiek, doskonały. Ja muszę ściągnąć mojego przyjaciela tutaj do współpracy, bo on da bardzo dużo szans takich artystycznych, dlatego że wychował się w tym środowisku, ponieważ jego ojciec był producentem filmowym, a my bardzo długo się już znamy, bo właściwie znamy się od dziecka, tylko z przerwami, ponieważ on czasami robi numery i zajmuje się takimi rzeczami, którymi normalni ludzie się nie zajmują, czyli roślinami. Znaczy, cudownie, że się zajmuje roślinkami i za to go bardzo cenię. No i przeszliśmy do roślin właśnie. Dlatego bardzo ładnie to wygląda. To trzeba przyznać, że to naprawdę bardzo ładnie wygląda. No i jesteśmy z powrotem w tym samym miejscu i poczekamy chwilę. Ja przejdę na tą drugą stronę, bo tam pewna rzecz mnie interesuje bardzo, a jadę i tak dostanę sygnał, że już spotykamy się. Trzymajcie się na razie, ja nie... Ten film będzie pocięty, ale potem podejdziemy do jakiejś puenty, którą dzisiaj o 21:00 będę zrobię, no po prostu. No to jest bardzo interesujące, jak to będzie wyglądać, jak to wygląda w całej tej swojej historii. Na razie. Witam. Oczywiście trochę miasta wczoraj Wam zrobiłem. Znaczy, wczoraj robiłem ten film. W ogóle jakoś ostatnio ze względu na tą sytuację, jaka jest w świecie globalnym, troszeczkę uciekają mnie pomysły. Znaczy, skupiam się przede wszystkim na tym, co tu ukrywać, co wymyśli pan Trump i Putin. I dlatego te live'y, ciągle nowe pomysły, ciągle nowe skojarzenia, bo trzeba brać pod uwagę, że zupełnie jest inaczej, kiedy robimy interpretację osoby, a inaczej jest, kiedy ja to poprawię lekko. O, tak będzie przyjemniej. Kiedy robimy, no jakby to nazwać, kosmogram indywidualna, społeczna, państw, a w dodatku osób, które negocjują właściwie nie wiadomo o czym, bo w gruncie co to kogo obchodzi, co u sąsiada. A to jest mniej więcej na tej zasadzie, ale nas interesuje co u sąsiada, bo on już raz zrobił awanturkę i to taką awanturkę, że nawet nie chce się przyznać, że no cokolwiek było, jakby nie było, był udziałowcem Holokaustu. I to wszystko, co się dzieje, troszeczkę jakby zmienia trajektorię myślenia. To wszystko jest takie bardzo dziwne, bardzo nieregularne i tworzy zupełnie inną plastykę tego przejścia. To jest takie troszeczkę, jakby powiedzieć, no właśnie. Wczoraj akurat musiałem pojechać do manufaktury, bo tam się umówiłem
I idąc tutaj akurat ulicą Legionów, a wiemy co Legiony nam dały, i to był jedyny moment, gdzie naprawdę tych bolszewików żeśmy pogonili ich tak, że no, ale to trzeba umieć, to trzeba mieć harta w duchu i trzeba mieć tą fantazję artysty, no, bo co tu ukrywać, tam było kilku artystów, jeden był nawet w stopniu generalskim, no ale nieważne, to napiszcie kto. I potrafili chłopcy, bo bez sztuki, jakby bez fantazji nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy i jeszcze jedna rzecz, że trzeba umieć tak zaskoczyć, tak jak zaskakują nas w tej chwili tymi wszystkimi ich pomysłami, bo im się należy, bo oni są tacy, bo oni w naszej obronie, jakiej obronie? Za chwilę staną zupełnie po drugiej stronie i powiedzą, że bracia oni nie opuścili nigdy, tylko pozbawili nas jakby świadomości tego, co nazywamy wolnością, bo wolność to przede wszystkim rozum, siła nie tylko argumentów, bo argumentów można mieć tysiące, a nikt w argumentacji nie pomógł ani w 1939, ani wcześniej. Musieliśmy sobie sami wyrąbać. I to nie maczetą, a toporami. No i to, co mówiłem wczoraj o tych bagnetach na live'ie i tym wszystkim, że to się nic nie zmieniło. To dzisiaj się dopiero zmienia ta trajektoria zwycięstw i tego wszystkiego. No i musimy do tego dojść. Zobaczcie, jakie ładne tutaj jest z kolei. Ale tam jak przechodziłem, wiecie, byłem troszeczkę zaskoczony. Zresztą już oglądaliście ten film, bo ja go puściłem jako pierwszy, że Łódź nagle otrzymała tak piękne fragmenty takiej chwili. Tylko co najciekawsze, że to, ci co siedzieli na ławkach, to smutne, ale nie łodzianie. Bo tam ta pani akurat gadała przez telefon, no to już wiedziałam, kim jest ten człowiek, który przechodził koło mnie. Też mówił nie w tym języku. No to jest przepiękny ten pejzaż. Zaraz wam pokażę. Widok jest niesamowity. Taki sielski, anielski. No i teraz trzeba by się zastanowić, co dalej, jak postępować i teraz co nam da tutaj to spotkanie w tej części sprzedano i kupiono, tak? Alaskę. No i spotkanie dwóch były właściciel z nowym właścicielem, ale właściwie to było bardzo dawno temu, ale nieważne. Zawsze jakieś słowa trzeba dobrać. Dlaczego wybrano akurat taki temat? Czy z kolei pan prezydent Trump chce oddać Rosji Alaskę? To by był lepszy humor, bo na przykład już ją wyeksploatował całkowicie, albo tam nic nie ma, w co bardzo wątpię, no ale jeszcze jest Grenlandia. No to zabrania, żeby już Stany Zjednoczone były w pełni zadowolone, czyli cały kontynent będzie w dłoniach jednego narodu. No oczywiście ktoś powie, ale Quebec, ale Kanada. Bez przesady. Jak Trudeau odejdzie, to błyskawicznie. Zresztą, co tu ukrywać? Ja znam Kanadyjczyków i oni wszyscy jak jeden tylko pragną, żeby zostać w Stanach Zjednoczonych, bo jednak oni nie wytworzyli, przypuśćmy, żadnej kultury oprócz tej łowieckiej. I nie czarujmy się, Kanada jest takim... Jeżeli chcemy spojrzeć politycznie, to pomiędzy Niemcami a Austrią. Oba narody są jednojęzyczne i teraz
Który jest silniejszy? No, Austria podskakuje kiedyś, tak, kiedyś to był bardzo ważny kraj, ale jak były z Węgrami, no więc było to Austro-Węgry, a w tej chwili to co to jest? Austria to jest taki, a podskakuje, a rządzi się i tak samo Kanada. Kanada no, ma tam jakieś zasoby, przede wszystkim te mineralne, no, ale trzeba się stuknąć w głowę i tylko im Niagara huczy. No i ten wodospad jest granicą właśnie rozsądku. U nas rzeka Bóg, a u nich właśnie Niagara. I to jest podstawą myślenia tutaj o tej całej geopolityce. W dodatku jeszcze jedna rzecz, że Putin jest w najlepszej sytuacji, jaką sobie można wymarzyć, ponieważ od niego zależy kompletnie wszystko. Trump ma tylko wyłącznie do zaoferowania to, że Putin nie będzie będzie cały czas nękany brakiem technologii. I to trzeba brać bardzo pod uwagę, że technologia Rosji została jeszcze na poziomie sierpa i młota. I nie patrzmy na to, że oni mają jakieś doskonałe rzeczy, bo te doskonałe rzeczy mają fantastycznych naukowców, doskonałe wynalazki, ale to wszystko jest na poziomie takiego troszeczkę Antka za stodołą. U Antka za stodołą dzieją się różne cuda i to są cuda, po prostu to są cuda i mają doświadczenia ogromne i oni bardzo dużo przykładają jakby do tej sfery takiej niewidzialnej bardzo dużo nadziei i też inwencji, ale w skutkach to nic nie daje. No, macie te eksperymenty bakteriofagi, to już wiecie, że to istnieje właściwie dzięki tylko nim i Anglikom, i także gospodarkom tym, które są wolne od tego wszystkiego, tego jarzma tak zwanego medycznego, ale oprócz tego mamy jeszcze inne rzeczy. Faktem, że Rosjanie bardzo pilnują jedzenia. To trzeba przyznać, że oni tutaj stawiają na tym jakby najwyższy poziom. Nazwijmy to sanepidowski. Tam nie ma mowy o wprowadzaniu jakichś dziwnych rzeczy do jedzenia. Oni kultywują jedzenie jako podstawę i sport. Zwróćcie uwagę, nawet ci, którzy teraz nas naszli, ich jest pełno na boiskach, ich jest pełno na jakichś w parkach. Jeżeli tylko jest jakaś taka pseudosiłownia wolna, to od razu oni są, dlatego że u nich ten kształcenie kultury fizycznej, no co tu ukrywać, no jest w ich jakby świadomości, kiedy my bardziej idziemy w kulturę, w humanizm, a ten humanizm wprowadza tylko i wyłącznie zabawę na poziomie komputera i myszki. No i nie tylko komputera, bo i telefonu. I to jest właśnie ta kultura zanikająca, która przykro, ale no już to wkracza w sferę nawet psychiatrii. Kiedy u nich w tych wszystkich, powiedzmy, że ludach, no można by tak było powiedzieć, za rzeką Bóg, zupełnie inaczej to wygląda i zupełnie inaczej to się charakteryzuje. I tutaj trzeba brać pod uwagę, że ich wodnik, a nasz wodnik jest zupełnie inny. Nasz wodnik jest właśnie dać, pomóc przyjacielowi. Obojętnie, nawet jeżeli to jest wróg. To jest nasz humanizm. Kiedy ich humanizm polega na tej zasadzie, że daj, nie odmawiaj, daj. No więc to jedna i druga strona jest bardzo przyzwoitą stroną, dlatego że wodnika możemy interpretować tak, jak my chcemy, a nie jak chcemy i z każdego punktu widzenia, bo to jest najciekawsze, że te punkty widzenia
są skrajnie różne, ale jednocześnie dla samej sytuacji tutaj Wodnika i tej epoki, no jednak nie, bo kiedy patrzymy to z tej, że mnie się należy, no to jest marksizm. I z tego marksizm nie wywodzi się jakby z kultury tamtejszej, a wywodzi się z kultury germańskiej. Z tym, że kultura germańska została lekko nawiedzona przez kulturę zupełnie inną, śródziemnomorską i tych starszych braci, i wówczas wytworzyły się te ruchy wolnościowe, a właściwie w momencie omamienia pewnych zagadnień ekonomicznych, czyli kiedy była praca nakładcza i trzeba było pracować ponad normę 1000%, 2000%, 10 000%, więc tutaj wyspecjalizowano się bez żadnego innej możliwości wprowadzenia wolności, a właściwie wypoczynku. Wypoczynek stał się także w pewnym sensie zarobkiem. To co dzisiaj widzimy, że Zakopane jako kurort już nie jest nasze, tylko jest innej zupełnie cywilizacji i otwiera zupełnie inne walory, których my nie znamy, a właściwie wiemy, ale chronimy się przed nimi. Deszcz. Deszcz jest egzotyką dzisiaj, gdzie Zakopane króluje i niedługo stanie się stolicą nie gór, a deszczu. Jakiś zapach. Przepraszam, ale to jakiś zapach. Mnie się wydaje, że coś pyli. Ja nie jestem uczulony na to, ale może jednak. Tutaj kasztany, przepraszam, żołędzie bombardują i chyba będę musiał. O, padają jeden po drugim. I tutaj właśnie musimy zwrócić uwagę na ten system myślenia, bo jeżeli nie będziemy myśleć tym systemem myślenia, bo teraz tak, jeżeli jest tak zwany zarobek, to ten zarobek, ale nie kosztem naszej kultury. Kiedy tutaj świat, który przychodzi i on przychodzi z pieniędzmi, on może go kupić i w pewnym momencie będziemy pozbawieni przez materializm jakiejś okolicy. A ta okolica, ten obszar, ten obszar to jest bardziej słowo prawidłowe, bo jednak trzeba w astrologii dosyć dokładnie określać, ponieważ okolica to jest wszystko to, co widzimy, a tutaj, ale to też widokowo, bo na przykład chociażby morskie oko i chociażby chwila, kiedy jest ta zieleń i ta zieleń funkcjonuje, te rzeki, to wszystko, ta przyroda, która dla nas jest normalnością. My nie odróżniamy tego. My odróżniamy tylko jedno, że w tym wszystkim jest przyroda i ta przyroda jest, ale już nie patrzymy na ekosystem, bo ekosystem nas nie interesuje, bo ekosystem jest zbyt trudny do sformułowania, dlatego że po prostu szkoła się nie zajmuje ekosystemem, tylko tak zwaną przyrodą, ale tą przyrodą, którą sobie jakiś biurokrata wymyśli. To jest właśnie niezrozumienie, co tu ukrywać. Ja wracam ciągle do tego tematu, bo to jest dla mnie temat najbardziej bolesny naszego no co tu drwala, czyli
wiecie o kogo chodzi, który buduje żerenie, który odnawia cały system ekologiczny, dlatego że wprowadza nawodnienie, robi tamy i później w konsekwencji on opuszcza ten teren, idzie cały czas do przodu lub też wraca, bo zaczyna pustynnieć teren, co jest niesamowitą rzeczą, że przyroda tutaj, jedno zwierzątko potrafi zrobić tyle, to co na pustyni zrobiły króliki, tak w Chinach, i króliki wpuszczono ze względu na to, że one rozpoczynają, i to jest właśnie ta świadomość, której my jako tak zwani ekolodzy, co jest bzdurą kompletną, bo ekologia to jest torebka nylonowa, która prawie 250 lat będzie się rozpuszczać, jeżeli w ogóle się rozpuści. I teflon, i to uważamy za ekologię, i robienie co chwilę nowych rzeczy, które mają tylko być jednorazowe albo góra 2 sezony, po 2 sezonach musimy wyrzucić, bo jest moda. Ta moda, która nie przeminęła w tym Zakopanem. Ta parzenica jest, ten styl góralski jest, ta mowa jest i to jest, nazywamy to folklorem, a nie modą. Dzisiaj nie ma mody warszawskiej, nie ma mody łódzkiej, nie ścigają się ci projektanci, tylko ścigają się pomiędzy Paryżem a Londynem, a Australią i przepraszam, bo tak powiedziałem niewyraźnie, ale to Australią, i testują na Australii i potem wykazują, co jest, i to się staje mundurkiem, który jest wyprodukowany wyłącznie tylko w jednym kraju, a nie w jakichś manufakturach. I tutaj zabieranie tego przemysłu całego, co w gruncie rzeczy zrobił Engels, i stwierdził, że to jest złe, ale marksizm zdominował, kapitał zdominował, a w tej chwili to, co opowiada pan Karoń, jest na piedestale, już nieżyjący, i wielka szkoda, ale przynajmniej pozostała jakaś świadomość tego wszystkiego, co pan Karoń nam przekazał, o tym, przypuśćmy, włoskim, najbardziej niebezpiecznym nurcie, dlatego że on jest realizowany i po cichu. On jest robiony na zasadzie tutaj liberalizmu, i ten liberalizm doprowadza do tak zwanej niechęci dla rodzin, posiadania dzieci, posiadania chęci w ogóle jakiegośkolwiek, tylko robienia kariery. Ale kariera jest właśnie wtedy, kiedy mamy dzieci, kiedy te dzieci kształcą się, kiedy te dzieci mają zupełnie inny poziom startu. Bo trzeba przyznać, że po wojnie stworzono tak zwany ruch robotniczy, i ten ruch robotniczy stworzył możliwość studiowania za darmo, bo jednak przed wojną trzeba było płacić właściwie za wszystko. No co tu ukrywać, to był cichy kapitalizm, który nie był złem, bo jednak, co tu ukrywając, ja daję przykład tutaj. U mojej babci była ta młoda dziewczyna, była służącą, a jej partner późniejszy był uczniem i potem czeladnikiem u mojego dziadka. No i dorobili się do gospodarstwa rolnego, które do tej pory prawdopodobnie mają, ponieważ ja nie za bardzo wiem, gdzie oni mieszkają, ponieważ ja ich spotkałem, ja i tą panią spotkałem, jakie miałem chyba 13 lat albo może 11 na rynku, kiedy ona wycałowała moją mamę i mówi, że panienko, jak ja się cieszę, że panienka przeżyła na tej zasadzie, no bo to były właśnie te czasy, że my wędrowaliśmy po świecie, i ten moment ona była niesamowicie wdzięczna mojej mamie i mojej babci, bo babcia moja zatrzymała jej całą pensję, i
Dziadek z kolei zatrzymał jego pensję całkowicie, kiedy oni ubierali się, znaczy babcia moja ją ubierała i żywiła, i mieszkała, i on również. I potem wydano im sumę, która pozwoliła kupić gospodarstwo rolne, duże gospodarstwo rolne, bo to co wiem, to oni kupili przed wojną 10-hektarowe gospodarstwo, to nie było małe gospodarstwo i zarobili to co wiem, ona była tylko 3 lata u mojej babci, a on do czeladnika, kiedy otrzymał dyplom czeladniczy, no to liczmy, że 3, 4, to pewnie z 6 lat. No to przez 6 lat ciężkiej pracy u kogoś dostaje dom, dostaje swoje gospodarstwo. Czy on to chciał? Pewnie tak, bo inaczej by zupełnie inaczej przeznaczył swoje finanse i ona też. A pragnienie, jakby nie było powiedzenie takie troszeczkę nieładne, ale jednak bardzo prawidłowe. Ze wsi jesteś, na wieś wrócisz, co się tam smucisz. Ja osobiście to w tej chwili bardzo tęsknię za tym. I jednak bym chciał opuścić to, tylko że tak krótko mówiąc, nie za bardzo mnie stać na to. Bo opuścić miasto, opuścić teraz możliwość bycia, gdzie szpital koło szpitala, ja jednak jestem w jakimś wieku. Druga sprawa, że nie jestem przyzwyczajony do takiego systemu typowej wsi. I ten uran, który mnie prowadzi, a chciałbym, a w dodatku perspektywa tego, że nic nie będę mógł hodować na tej wsi, to jest przerażająca, bo nawet nie będę miał swojego jajka ani swojego zboża. Jeżeli tak nadal pójdzie i nadal będziemy szli w ten system właśnie włosko-niemiecki, bo wchodzi system i to najciekawsze, że to Polak właśnie układa, że to musi być dopiero człowiek, którego powinno się pozbawić kompletnie wszystkiego. Ja uważam, że jego powinno się zostawić na wyspie 12-metrowej i postawić mu namiot i niech on tam żyje. Zostawić go na pastwę losu, nie patrzeć na to i nawet potem następnie to zrobić tak, jak zrobiono z tymi wszystkimi uzurpatorami, zlikwidować nawet to miejsce, żeby nie było. To powinny zrobić grupy specjalne, bo w ten sposób, słuchajcie, tworzy się państwo mrówek. Czyli my stajemy się maszynami, biomaszynami, które będą wykorzystywane w systemie zielonych ludków. Zielone ludki nie mają płci, nie mają nic, nie mają, tylko wykonują zadania i te zadania, no zresztą ma być ponoć spotkanie teraz lada moment właśnie z tymi cywilizacjami pozaziemskimi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, to jest następne. I teraz te negocjacje, które są na Alasce, właściwie otworzą nowy system patrzenia na rzeczywistość, ponieważ ta rzeczywistość jest w tej chwili pogwałcona przez, właściwie trzeba przyznać, przez byka, czyli Europę, ponieważ ona w tej chwili najbardziej klaszcze, najbardziej dmie w trąbę i to nie wolności, a do sygnału i to jest ten śpiew, no co tu ukrywać, ale rozpaczy, ponieważ warto w tej chwili nawet poświęcić się, ale normalności, czyli ekologii, kultury, przyrody, to co jest najważniejsze, co nas otacza. I pozwolę, jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo przeraża. Jest taka metoda,
która mówi o 150 km, więc jeżeli coś jest w zasięgu 150 km, jest dla mnie moim zdrowiem. W tej chwili, jeżeli przenosimy te 150 na ileś tysięcy kilometrów, czyli to już nie jest moim zdrowiem. W rzeczywistości, jeżeli my tu wyhodowaliśmy jabłko typu kosztel, to ten kosztel, stęsknimy za tym smakiem i jest on nam przypisany genetycznie, tak jak jagoda jest jednym z najbardziej zbawiennych źródeł naszego, nazwijmy to, biorytmu jelitowego, bo jagody jednak mają w sobie. Nie zastąpi to borówka amerykańska, tylko jagoda zwykła. Oprócz tego, jeżeli pijemy herbatę odpowiednio, chociażby z tak zwanego grochodrzewu, czyli tutaj właśnie to, co nazywamy pospolicie akacją, i pijemy ten kwiat jako herbatę. Teraz, jeżeli będziemy używać tutaj tych żołędzi dębowych do pewnych, co na przykład chociażby kiedy nasza świnka będzie odżywiana takimi żołędziami, to ona będzie miała wyjątkowe, smakowe mięso i dzisiaj jest, takie hodowle są, ale są tylko i wyłącznie dla bardzo wysokich sfer, no więc, a nie karmienie czymś, co jest właściwie chemicznie bardzo niezdrowe i wprowadzanie właśnie tego przemysłu, o którym tutaj mówi Robert Kennedy i walczy o to, a trzeba przyznać, że my jako tu rodzimi i nasi rolnicy wyjątkowo lubią być zamknięci w sobie, czyli sami dla siebie produkować żywność i te gospodarstwa są wyjątkowo, nazwijmy to nieładne słowo w tym momencie, bo ekologiczni, ale to, że jesteśmy ekologiczni, to nie chodzi o to, tylko że mamy jakby w naszej świadomości trójpolówkę, ale ta trójpolówka została zniszczona po prostu. To jest wypalanie pól po to, żeby było nawodnienie poprzez właśnie ten popiół. Ten popiół, kiedy zostaje zmieszany z ziemią, on dużo łatwiej i płodozmian w pewnej zasadzie, że w pewnym momencie budujemy kontakt, ponieważ każdy z rolników ma swój rytm i możemy się wymieniać towarem i oddawać do miasta 10. część, to naprawdę jest doskonałym, bo ta 10. część wystarczy na to, żebyśmy my w mieście żyli dzięki temu i my im tą 10. część oddamy, a ta w naszej produkcji i to w tym systemie nakładczym wystarczy. Teraz co dalej? Dalej te części można wyeksportować i wynieść ponad piedestał, chociażby w formie trzymania, bo jeżeli patrzymy, kura daje jedno jajko. Ile tych jajek możemy zjeść? Oczywiście nie codziennie, bo kura tylko ma pewien cykl, ale kiedy kura przestaje je nosić, no to z tego będzie rosołek. A my w tej chwili produkujemy kury, które no trudno, ale te kury nie nadają się do jedzenia, jeżeli one skończą, bo albo padają i dawniej to się nazywało bakutil, a w tej chwili no nie wiem kto to je, no może w paróweczkach drobiowych. Przykro mi, ale
to jest po prostu nie ten system, to ten system trzeba powrócić do tego systemu, bo inaczej po prostu świadomość nasza zginie. Słuchajcie, ja już kończę, bo nie chcę dalej prowadzić, dlatego że te filmy będą bardzo długie, a chcę je zrobić długie, dlatego i nie chcę robić, muszę wrócić do tego tematu. Bardzo proszę o łapki, bardzo proszę o, jeżeli możecie, to piszcie, co Was boli, bo nie chcę wprowadzać żadnych innowacji, dlatego że offsetka jeszcze pomału nabiera pędu. Ja z kolei czekam na pewne ruchy i nie wiem, wiem do kiedy, ale jestem zmuszony, to co wczoraj mówiłem, poprzez sytuacje, nazwijmy domowe, bo to nie są rodzinne, to są domowe sytuacje, że jestem zmuszony, ponieważ rodzina to dom i dom staje się w tej chwili bardzo absorbujący. To jest bardzo nieprzyjemne, ale no cóż, najważniejsze jest zdrowie i nie dać się. Jak widzicie, jestem w kondycji w miarę, ale psychicznej bardzo wykończony, a jeżeli postawicie te łapki ze względu na to, że właśnie brak mi tego takiego poweru i no waszego takiego podbicia tego wszystkiego, żebyście mi podpowiedzieli, czego Wam brak, co chcecie wiedzieć. Na razie jeszcze nie chcę i już lada moment zacznę po prostu na żywo doradzać, to znaczy zrobimy te takie bloki właściwie i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale robię to, ale bardzo proszę na Offsetce o 21:00 spotykamy się na żywo. Ja oczywiście nie propaguję tego jeszcze tak bardzo mocno. Powód? Muszę być pewien, że to jest dobrze zrobione. Że to jest to, co ja chcę. A to, co ja chcę, no to właśnie to jest to, że ja muszę chcieć. Wiecie, jako artysta jestem kapryśny. No i to jest to. Trzymajcie się. Do zobaczenia z Bogiem.